Witam serdecznie na kanale kuchniamagdy.pl. Dzisiaj upieczymy ciasto sero-makowiec. Ciasto składa się z 3 części. Pierwsza to ciasto kruche, na które potrzebujemy 200 g mąki pszennej, 125 g margaryny lub masła, 70 g cukru, 2 żółtka jaj, 1 łyżkę śmietany 18%, 2 łyżki kakao i 1 łyżeczkę proszku do pieczenia. Do miski dajemy sobie wszystkie produkty po kolei. Najpierw mąkę, cukier, proszek do pieczenia, kakao, następnie margarynę lub masło. Posiekajmy sobie wcześniej, będzie łatwiej nam później przygotować ciasto, żółtka oddzielone od białek i śmietanę. Będziemy to wszystko wstępnie mieszać albo nożem, tak jak my, albo mikserem, ale w miarę szybko musimy to zrobić, bo ciasto kruche nie lubi ciepła i najlepiej zrobić to sprawnie. Po wstępnym przemieszaniu nożem odkładamy, teraz już szybciutko ręką zagniatamy ciasto. Ono szybko zmienia konsystencję, jak Państwo widzą. Jeszcze chwileczka i już mamy prawie zagniecione. Wyjmujemy folię spożywczą, kształtujemy jakiś kształt z tego ciasta, owijamy folią i wkładamy do zamrażalnika tak na 30-60 minut. Po tym czasie wyjmujemy sobie foremkę, wykładamy papierem do pieczenia i ścieramy na tarce. Tak naprawdę to jest jeden sposób ścierania i układania ciasta kruchego w foremce. Inne znajdą Państwo na naszej stronie, tam jest taka seria jak zrobić o cieście kruchym. Tam jest przedstawionych kilka możliwości. My to starliśmy, teraz rączką ugniatamy, formujemy podstawę naszego ciasta. Można jeszcze sobie to czymś specjalnie wyrównać tą powierzchnię, żeby była gładziutka. Podstawa jest w foremce, czeka na później, a my zajmujemy się kolejną częścią, czyli masą makową. A do niej potrzebujemy 500 g maku, 1 litr mleka, 130 g masła, 5 jajek, 200 g cukru, 100 g mąki pszennej tortowej, 50 g rodzynek, 50 g orzechów włoskich i kilka kropel olejku migdałowego. Na gazie stawiamy garnek. Gotujemy mleko. Żeby garnek miał szerokie dno. Jak mleko się zagotuje, dosypujemy do niego mak. Przemieszajmy, żeby połączyły się ze sobą produkty. I gotujemy tak około 3 minut. Mieszajmy sobie tam od czasu do czasu, żeby mak nam się nie przypalił. Po 3 minutach wyłączamy gaz i zostawiamy mak do napęcznienia. W międzyczasie rodzynki zalewamy sobie wrzątkiem. One napęcznieją i po jakichś 15 minutach możemy je odcelić. Zostawiamy na później. Po około 3 godzinach, kiedy mak napęczniał, wchłonął mleko, jak Państwo tu widzą, zrobił się taki zwarty. Musimy ten mak odcelić z nadmiaru mleka. Bierzemy sitko czy sito, wysypujemy mak, przekładamy mak, dociskamy i zostawiamy na trochę. To mleko po prostu nadmiar odcieknie z tego maku. Ja użyłam akurat maku mielonego. Ale jeżeli ktoś z Państwa będzie używał maku niemielonego, to po odcedzeniu go musi jeszcze 2 razy zmielić go w maszynce. A teraz już konkretnie masa makowa, czyli dajemy jajka do miski i miksujemy, aż podwoją swoją objętość. Jak to się stanie, dodajemy cukier
i miksujemy, aż jajka zmienią kolor na taki jaśniejszy. Teraz pora na mak, ten odcedzony. Partiami dodajemy, mieszamy, aż do wykończenia produktu. Teraz kolejna mąka pszenną, którą dodajemy i mieszamy. Jak Państwo widzą, konsystencja naszej masy jest dosyć rzadka. Jeszcze masło lub margarynę, którą wcześniej roztopiliśmy i wystudziliśmy. Dolewamy i łączymy produkty. Odcedzone rodzynki. Posiekane orzechy. Wszystko mieszamy, łączymy ze sobą. Na koniec jeszcze kilka kropel aromatu migdałowego. Mieszamy i zostawiamy na później. A teraz masa serowa. Do masy potrzebujemy 1 kg sera twarogowego z wiaderka, 5 jajek, 350 g cukru, 150 g masła lub margaryny, 60 g mąki pszennej tortowej i 1 budyń waniliowy bez cukru. Do miski dajemy masło lub margarynę, posiekajmy sobie, będzie łatwiej i ucieramy na puszystą masę. Jak już wystarczająco utrzemy, dodajemy cukier i dalej ucieramy. To zaczyna nam tu trochę strzelać, więc zmniejszmy sobie trochę obroty, będzie łatwiej to wszystko połączyć. Teraz dodajemy żółtka jajek. Masa zmieni konsystencję, jak Państwo widzą, łatwiej będzie wszystko połączyć. Budyń waniliowy i również łączymy z całością. Mąka pszenna. Łączymy z całością. Teraz dodawać będziemy ser z wiaderka. Partiami łatwiej będzie rozmieszać. Ja do masy serowej użyłam sera twarogowego z wiaderka. Jeżeli ktoś z Państwa będzie używał twarogu, to musi go 2 razy zmielić albo w maszynce do mięsa, albo przecisnąć przez praskę do ziemniaków. Masa zmienia konsystencję, jak Państwo widzą. Zostawiamy na chwileczkę, zajmujemy się białkami, do miseczki dajemy ze szczyptą soli i mikserem ubijamy na sztywną pianę. Mikserem, powolutku miksując na małych obrotach, dodajemy naszą pianę do serka. Właściwie do masy serowej, przepraszam, wszystko mieszamy ze sobą. Jak wymieszamy, składamy ciasto. Wracamy do naszej foremki, której spód wyłożyliśmy ciastem kruchym. Musimy lekko nasmarować olejem. Później wylewamy masę serową. Ona jest taka dosyć gęsta, więc muszą Państwo ją dopasować do foremki, uzupełnić, wyrównać. Teraz masa makowa. Tylko proszę Państwa, proszę znaleźć sposób, żeby ją wyłożyć, nie robiąc dziur w masie serowej. Myśmy spróbowali wyłożyć to chochelką, jak Państwo widzą, z małymi porcjami. Powolutku, żeby ten ser pod spodem, ta masa serowa nie zrobiła się z dziurami. Wyrównujemy, a to tylko już tak leciutko, bo to samo się dopasuje. I taką foremkę wkładamy do piekarnika nagrzanego do 180 stopni Celsjusza, używając grzałki góra i dół. Pieczemy tak około 60-70 minut. Pamiętajmy, że każdy piekarnik jest inny i może się różnić czas pieczenia. Jak upieczemy takie ciasto, sprawdzając patyczkiem, czy wszystko już się upiekło, zostawiamy to ciasto na 15 minut w wyłączonym, ale uchylonym piekarniku.
Po tym czasie blaszkę wyjmujemy z piekarnika i studzimy. A na koniec polewa czekoladowa. Tutaj potrzebujemy 2 tabliczki czekolady mlecznej, 4-5 łyżek mleka i orzechy włoskie do posypania. W kąpieli wodnej rozpuszczamy czekoladę z mlekiem albo ze śmietanką kremówką. Jak produkty się połączą, to już taką gorącą polewą oblewamy nasze ciasto, wyrównując powierzchnię, a następnie posypujemy posiekanymi orzechami włoskimi. Ciasto jest rewelacyjne. Jeżeli ktoś z Państwa nie zasubskrybował naszego kanału, zapraszam, a ja żegnam się z Państwem, zapraszając na kolejne przepisy i porady na kuchniamagdy.pl.